Witajcie kochani! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 4 proste, ale efektowne IKEA hack, czyli jak sprytnie przerobić popularne produkty z IKEA. Zrobimy dodatkowy wieszak do szafy Pax, magnetyczną tablicę z haczykami, przerobimy jeden kosz na 2 kosze do sortowania odpadów oraz zrobimy uchwyt do szuflady łóżka Brimness z IKEA. Będzie prosto, tanio i z efektem wow! Zaczynamy! Na początek wzbogacimy obudowę szafy Pax z IKEA o dodatkowy boczny wieszak, który mam zamiar zamontować na bocznej ściance tejże szafy. W tym celu użyję uchwytów do drzwi z szafy Pax. Uchwyty te nazywają się Eneryda, za 2 sztuki zapłacimy 15 zł i normalnie są to uchwyty, które są wkręcane w drzwi, ale ja spróbuję je wkręcić w bok szafy. Uchwyty mają dołączone śrubki, które są idealnie grubości drzwi szafy Pax, ale właśnie sprawdzą się również wkręcone w obudowę. Jest to śrubka z podkładką, a więc uchwyt ten nam nie wypadnie ze ścianki Pax i myślę, że sprawdzi się jako estetyczny, minimalistyczny, dodatkowy boczny wieszak na odwieszenie chociażby torebki. Kolejny pomysł na IKEA hack to tablica na notatki, która będzie miała haczyki na odwieszenie kurtek, kluczy albo różnych drobiazgów. Do tego celu użyjemy wieszaka o nazwie Tusik. Wieszak wykonany jest z litego drewna i kosztuje 35 zł. Ma 60 cm szerokości i tak się składa, że idealnie pasuje do tablicy na notatki o nazwie Sfenas. Tablica ta kosztuje 50 zł, a jej wymiary to 40 na 60 cm, a więc jeden jej bok będzie pasował do wieszaka. Tablica ta ma dołączony uchwyt do montażu, ale my go dziś nie użyjemy. Zamiast tego przykleimy tablicę do wieszaka. W tym celu użyjemy taśmy montażowej. Taśmę montażową przykleję też do tablicy, aby trzymała się lepiej ściany, dlatego że cała konstrukcja będzie utrzymywać się wyłącznie na tych gwoździkach do wieszaka. Aby więc tablica była bardziej stabilna i lepiej przylegała do ściany, myślę, że dobrym pomysłem będzie przyklejenie jej do tejże ściany. I gotowe! Tak oto prezentuje się poręczna tablica magnetyczna na notatki. Możesz do niej przymocować jakąś listę zakupów przed wyjściem albo co tylko potrzebujesz, a wieszaków użyć do zawieszenia toreb, kluczy lub ubrań. W IKEA można kupić całą serię różnorodnych
koszy do segregacji śmieci z serii o nazwie Halbar. Kosze te mają różne wysokości i pojemności. Jeżeli macie dopasowane do tego szuflady, to fajnie, ale jeżeli tak jak ja, macie taką dużą szafkę, którą chcecie zagospodarować i nie chcecie schylać się, aby wyrzucić śmieci, najlepiej wybrać największy kosz, który ma 35 litrów pojemności, kosztuje 60 zł, a jego wysokość to aż 55 cm. No, wszystko fajnie, ale jest to kosz jednokomorowy. Jak więc segregować śmieci bez wysiłku? Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy dokupić pokrywki do mniejszych koszy z tej serii. Warto w tym celu rozejrzeć się w dziale Okazje na okrągło. Jest to dział, w którym możecie kupić części do różnych produktów z IKEA, albo tak jak ja, odkupić same pokrywki od kogoś, kto ich nie potrzebuje, bo wystarczą mu kosze bez pokrywek. Dlaczego mówię akurat o kupieniu pokrywek? Dlatego, że do pokrywek dołączone są takie plastikowe ramki, w które wkładamy worek na śmieci. No i zobaczcie, wystarczy wziąć 2 ramki z mniejszego kosza na śmieci i połączyć je ze sobą klipsami. W ten sposób uzyskujemy prosty sposób na segregację. W moim domu mam łóżko z IKEA o nazwie Brimnes. Jest bardzo fajne, bo ma pojemne szuflady, ale minusem jest to, że te uchwyty czasem ranią nogi, gdy przejdzie się obok nich zbyt szybko. Dlatego pomyślałam, że rozwiążę ten problem za pomocą miękkich uchwytów z IKEA. Wystarczyło wykręcić śruby, ale coś poszło nie tak. Nie wymierzyłam rozstawu śrub. Okazało się, że ten uchwyt jest niestety za mały i nie pasuje do tych szuflad. Ja jednak nie poddałam się, dlatego teraz pokażę Wam mój pomysł na uchwyt DIY, czyli IKEA Hack w moim wydaniu. Zobaczcie, uchwyt można w prosty sposób zrobić, wykorzystując do tego uchwyt z torebki na prezenty. Okazało się, że otwory po śrubach są bardzo małe, ale i na to znalazłam patent. Wystarczyło końcówkę okręcić taśmą klejącą i teraz bez problemu przewlekłam uchwyt przez otwór. Na koniec wiążę supełki i gotowe. Uchwyt do szuflady własnej roboty gotowy. Jak Wam się podoba? I to już wszystkie dzisiejsze IKEA haki. Mam nadzieję, że któryś z pomysłów zainspiruje Was do własnych przeróbek i ułatwi codzienne życie. Dajcie znać w komentarzu, który trik spodobał Wam się najbardziej, albo co sami przerobiliście z IKEA. Jestem bardzo ciekawa, chętnie poczytam. Jeśli film był pomocny, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję Wam bardzo, że obejrzeliście do końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!